Wojna z Rosją była. Это 50? Да. Они для народа ничего не делают. Gruzja to kraj trudny. Szary, poradziecki, brzydki, chociaż barwny, kolorowy i piękny. Szorstki, patriarchalny, nietolerancyjny, ale uśmiechnięty, gościnny i wyciągający do każdego pomocną dłoń. Kraj o niezwykle bogatej, lecz trudnej historii. Jak każdy zresztą inny skąpany w odcieniach szarości. Скажите, потому что я не умел найти в интернету в 2008, как война с Россией была. Они здесь в Кутайзе были? Нет. Тбилиси. Тбилиси, да. И вот в сторону Батуми. Там есть Батуми город тоже? Зугдити, Ага. где соединяется Абхазия и Джорджия. Ага. И там на границе они были. Потому что я очень много читал о горе и Горы были. горы. Не умел найти, если они были здесь тоже. Нет. Вот Тбилиси, вот Батуми, вот Кутаиси. Они вошли отсюда через Осетия и были в горе. Горы. А потом они ушли. Политика плохая у россиян. Политика. Русская политика — это проблема. Это Путин там у него. Что-то ненормально в голове. Я спрошу такой вопрос, потому что вы знаете, сейчас в Украине Тоже проблема. тоже проблема. Да. Что в Польше не было проблемы? В Прибалтике не было проблемы? Было. В Чехии не было проблема? Проблема. И сейчас в Польше люди разговаривают о этом тоже. Мы Украину поддерживаем. Джорджия и Украина — это как друзья. Ага. Przy zbliżającym się już wielkimi krokami rozpadzie ZSRR 14 listopada 1990 roku Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka przemianowała nazwę państwa na Republika Gruzińska, zaś 9 kwietnia kolejnego roku proklamowała niepodległość, tym samym zmieniając swoją nazwę na Gruzję. ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვრცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ხელი! Kraj ten jednak przed ogłoszeniem niepodległości nie był bynajmniej jednolity narodowościowo. W czasach gruzińskiej SSR w jej skład wchodziły m.in. Abchaska Autonomiczna Republika i Południowo-Osetyjski Obwód Autonomiczny. I mieszkańcy właśnie tych obszarów, czujący odrębność od państwa i narodu gruzińskiego, nie zamierzali akceptować zwierzchnictwa Tbilisi. Na tym właśnie podłożu wybuchły konflikty między Abchazami, Osetyjczykami a Gruzinami. Dwie wojny w latach 1991-93 i ta ostatnia w roku 2008. Rosja zaś zawsze grająca tą samą kartą, destabilizacją Kaukazu, ochoczo wspierała dwa małe narody w walce z Gruzją.
democracy as the enemy of their liberties. Sheila Cast, ABC News, Tbilisi, Georgia. Na szczęście ta gościnna, znacznie pogodniejsza twarz Gruzji jest częściej widziana na ulicach. Dosłownie ulicach. I prosto z tej też właśnie ulicy, przy odrobinie szczęścia, można trafić w gościny do domu przypadkowych, nieznanych jeszcze przed chwilą ludzi. Błędem byłoby jednak sądzenie, że to zwykła impreza, jakich wiele na całym świecie. W Gruzji kultura biesiadowania ma znacznie istotniejszą rolę niż mogłoby się wydawać. Supra, czyli uczta, to centrum życia towarzyskiego Gruzinów. Tradycja wspólnych biesiad obrosła przez wieki bogatym rytuałem. Niech świadczy o tym fakt, że od 2017 roku Supra znajduje się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Najważniejszy przy stole jest tamada. To on przewodzi przyjęciu, jest mistrzem ceremonii. On wznosi toasty, znacznie istotniejsze niż w naszej kulturze. Dba też o to, by kielich każdego uczestnika był pełen wina. To odpowiedzialna funkcja, która powierzana jest najbardziej obytemu, błyskotliwemu i cieszącemu się szacunkiem innych mężczyznach. W co bardziej tradycyjnych suprach nie zasiądą jednak kobiety. Zwyczaj nakazuje, by to mężczyźni zasiadali przy stole, kobiety zaś przechodziły jedynie między kuchnią a jadalnią. Na taką mieliśmy zresztą okazję trafić właśnie w Kutaisi. Zasada ta nie dotyczy oczywiście jednak gości. Dzień dobry w ten piękny, sobotni, niedzielny poranek. Wczoraj, Co się stało? zdejmując soczewkę drugą, nie wiem kiedy ona mi wypadła, czy mi wleciała za oko, nie wiem, jest... Zgubiłaś się? W sensie ja mam jednodniowe, więc jakby jeden... Co? Nikogo nie ma jakby co. No to Nie, no, tak. nikogo? Ani jego? Nic? A on szedł do łazienki teraz. Ale kot. Tak, kot, on cały czas chodzi. Nie wiem, myślałem, że mówiliście, że o facecie mówicie. Ja sobie idę do łazienki, a on po prostu do mnie, otwieram ko, jak chcę iść dalej, a ten mi skacze na ten próg, co ja chcę, a tam są te zwężane schody. Więc jak on skoczy na tą część szeroką, no to ja potem już mam problem, nie? Potem chcę do łazienki wejść, ja nie wiem, szczurze. Nie mnie suszy na przykład. To tu chyba... Komu kawki. Słyszycie Nikola? Tak, mnie suszy. Ja mnie też suszyło. No, wina się piło. Troszkę na skat męczy po wczorajszych imprezach. Tak. A co, że Stefana zaproszona nas z banku? Nie, no to jest początek, no to kawa jest. To jest sól czy jest cukier? Śniadanie mistrzów. No. Dobra, na razie tyle. A winogron mi nie da. Nie, tylko granat. Сколько грамм? Сколько это стоит? 2,50. Tam było, tam jej 2. Tu jest bardziej prestiżowa miejscowa. No bo na początku. Co to masz? Pokaż. Wygląda to obrzydliwie, jak mówić szczerze. No tak, ale ja jakby wszyscy to jedzą. Ten tajemniczy specjał wątpliwej urody to Churchella. Lub jak przedstawiliby to lokalni sprzedawcy turystom, gruziński Snickers. Ze Snickersem nie ma jednak zbyt wiele wspólnego. Jest to swego rodzaju baton z orzechów włoskich, zatopionych w zagęszczonym soku owocowym. Najczęściej winogronowym. To wygląda obrzydliwie. To co masz ty?
Kuginda, trozę.